Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne ciastka kruchodrożdżowe z morelami. Do tego w środku i budyń, i serek. Możecie zrobić z samym budyniem lub z samym serkiem. Owoce również możecie troszkę podmienić. Super sprawdzą się również śliwki czy nektarynki, brzoskwinie. Ciasteczka są mało słodkie, więc spokojnie możecie zrobić na wierzch, nawet lukier. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zaczynam od wymieszania 2 łyżek śmietany gęstej, kwaśnej 18. Dosypuję do niej 10 g suszonych drożdży. Zamieszam. Śmietanę mam w temperaturze pokojowej. Drożdże bardzo szybko rozpuszczają się w niej. I gotowe. Do misy robota wrzucam jedno duże jajko. Dodaję łyżeczkę cukru waniliowego i około 3 łyżek zwykłego cukru. Zaczynam mieszać cukier z jajkiem. Musimy po prostu rozetrzeć go odrobinę. On się nie utrze przy tej końcówce, ale po prostu musimy go troszkę rozmieszać. I dodajemy masło. Zimne masło 150 g. Masło dodane. Teraz drożdże ze śmietaną również lądują w misce. Na koniec jeszcze mąka. Mąka pszenna 450 g. I ucieramy. A w zasadzie zagniatamy. Gładkie ciasto. I gotowe. Ciasto przykryję sobie w misce. Ono jest takie fajne, mięciutkie. I odstawię na około 1 godzinę, żeby sobie odpoczęło. Ciasto zostawiam na blacie. Nie chowam do lodówki. W międzyczasie gotuję 1 budyń śmietankowy. Tylko zamiast pół litra mleka używam 450, żeby był odrobinę gęstszy. Może być również waniliowy lub dowolny inny budyń. Gotowy budyń wyłączam i studzę odrobinę. Moje ciasteczka będą i z budyniem, i z serkiem, bo nie mogłam się zdecydować, które nadzienie zrobić, więc przygotuję również serek. Mam tutaj twarożek, zwykły taki mielony na sernik, 200 g. Dodam sobie do niego cukier waniliowy i zwykły cukier do smaku. Ciasto po godzinie odpoczęło, możemy robić dalej. Podzielę sobie je na pół, będzie mi po prostu łatwiej. Musimy każdą część rozwałkować w miarę na prostokąt. Bo będziemy je kroić na kwadraty. Brzegi sobie odkroję, później będę wałkować je ponownie. I kroimy. Mniejsze kwadraty to będą mniejsze ciasteczka, większe kwadraty to będą większe ciasteczka. Daję na każdy kwadrat odrobinę budyniu, odrobinę serka i owoce. U mnie, tak jak już mówiłam, będą to morele. Mam takie bardzo słodkie, więc idealnie. Zlepiam 2 brzegi ze sobą, w zasadzie 2 rożki i gotowe. Ciasteczka układam na blaszce od piekarnika, wyłożonej papierem do pieczenia. Delikatnie je przenoszę. Jak już mówiłam, ja użyłam moreli, ale możecie użyć dowolnych innych owoców. Mogą być jagody, mogą być maliny. Dowolnie.
Ja dałam 2 nadzienia, i serek, i budyń, bo u mnie w domu są zwolennicy i jednego, i drugiego nadzienia. Ale jeśli wolicie, możecie użyć tylko jednego. Ciasteczka mam już gotowe. Wyszło mi ich 13. Wszystko w zależności od tego, jak cienko rozwałkujecie ciasto i jak duże kwadraty będziecie z niego wykrajać. U mnie są takie spore. Smarujemy je teraz przed pieczeniem jeszcze roztrzepanym jajkiem po wierzchu, żeby się ładnie przerumieniły. Ciasteczka pieczemy w temperaturze 180 stopni góra-dół około 25-30 minut. I gotowe. Na koniec jeszcze możecie posypać cukrem, pudrem, ponieważ ciastka są naprawdę bardzo mało słodkie. Możecie również zrobić lukier, jeśli chcecie, żeby było troszkę słodsze. I gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!